Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak uruchomić audio na systemie Tahoe 26.0 i wyższych, albo raczej jak zainstalować. Problem wydawałby się dość taki prosty, banalny. Natomiast w najnowszej wersji systemu Apple usunął KEXT, Apple HDA KEXT, na którym bazowały w zasadzie 95% metod uzyskiwania audio na Hackintoshu. Tego KEXTA już po prostu nie ma, dlatego jeżeli to audio Wam działało na przykład na systemie Sonoma, na systemie Sequoia, te same ustawienia, te same sterowniki i nagle przestało działać, to jest właśnie wina tego, iż nie ma tego KEXTu. Zobaczcie tutaj na przykład, wejdziemy sobie teraz w audio. No i cóż, nie ma nic, żadnego urządzenia. Jest tylko mikrofon działa. Nie ma żadnego urządzenia, a powinno być. Bez tego nasz Hackintosh jest w zasadzie nie do użytku, można powiedzieć. I teraz, aby zainstalować, używamy program MyKEX Installer. Z tym, że muszą być spełnione tutaj pewne warunki. Ten program ja Wam udostępnię. I teraz zobaczcie, jeżeli ten program sobie uruchomimy, to tak, pierwszym warunkiem jest to, iż musi być zainstalowany kernel debug kit. To też Wam udostępnię tutaj, to można jeszcze ściągnąć albo link. Ja tu nie będę instalował, ponieważ już mam zainstalowane. Nie chcę tutaj mieszać. Druga sprawa, System Protect Integrity. Tu jest wyłączony akurat, ale jeżeli sobie wejdziecie tu do Waszego EFI, na Conflict List, to musicie sprawdzić, czy SIB jest wyłączony. Jeżeli tu jest wszystkie zera, to musicie to zmienić na 0308000. To jest taka podstawa. No i KEXT Apple ALC, który wiadomo był w poprzednich instalacjach i działał. Też musicie sprawdzić, czy macie ten KEXT zainstalowany, tak jak w poprzednich systemach. Apple ALC KEXT i najlepiej jak byłby on właśnie najnowszy, czyli tu jest wersja 1.9.5, czyli najnowsza. Podobnie również wszystkie ustawienia, jakie mieliście wcześniej odnośnie jeszcze Device ID, czyli jeżeli wejdziecie w Config List, to w NVRAMie w argumentach jest coś takiego ALCID równe 5. Czyli to jest właśnie ten parametr, który odnosi się tylko do danej karty dźwiękowej. No i do tego KEXTA Apple ALC. Także ten parametr musicie mieć, może macie już z tego systemu, który był wcześniej instalowany, czyli na system Sonoma, Sequoia, a teraz to nie chce działać. Tak więc te warunki muszą być spełnione, a więc tak, instalacja kernel debug kit, czyli tego, SIB ma być wyłączony i Apple ALC sterownik ma być zainstalowany łącznie z odpowiednim parametrem dla karty audio. Ja tu nie będę wchodził, jaki to jest parametr, bo to trzeba by na to zupełnie innego odcinka. No i oczywiście system Tahoe 26.0. I teraz, jeżeli te wszystkie warunki są spełnione, to wchodzicie do Install KEXT i stąd wybieracie sobie to Apple HDA KEXT. To jest KEXT wzięty dosłownie z systemu Sequoia 600.2. Jeżeli tego KEXTA nie ma w systemie, to po prostu audio nie działa. Czyli wchodzimy sobie jeszcze raz. Install KEXT. Tutaj, gdzie macie tego KEXTA,
Wybieramy go, dajemy Select Text. Tu jest ostrzeżenie, że tylko może być instalowany do katalogu System Library Extensions. Klikamy na OK. Password. I tu jeszcze musicie uważać w System Setting. Czasami wychodzi jeszcze ostrzeżenie, że trzeba potwierdzić właśnie. Tutaj nam nie wyszło, czyli jest OK. Teraz zobaczcie, iż ten tekst jest instalowany aktualnie. No i sobie czekamy, aż program go zainstaluje. I wychodzi komunikat, że trzeba system zrestartować. Oczywiście go restartujemy. I za chwilę zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Jesteśmy już po restarcie systemu. I teraz sprawdzamy, czy to audio jest, czy go nie ma. Wchodzimy tutaj do Sound, Output. No tutaj jest akurat głośnik albo mikrofon. Audio zadziałało. Można jeszcze sprawdzić. Także gra po prostu. I o to nam chodziło. I teraz jeszcze jedna sprawa, mianowicie Install Text. Ja go jeszcze raz uruchomię tutaj. Jeżeli byście chcieli ten sterownik odinstalować, to jest taka opcja Restore Snapshot. Być może będzie ona potrzebna, jeżeli będziecie chcieli robić jakieś małe update'y, bo została naruszona jakby, no ten tekst nie jest już oryginalny w przypadku tego systemu, ale do końca tego nie wiadomo, czy trzeba będzie ten tekst po prostu wyrzucać na czas instalacji tych small update'ów, czy nie, ponieważ na razie nie ma nowych update'ów do systemu Tahoe. Jeżeli coś takiego będzie potrzebne, no to po prostu tylko wyrzucicie, zrobicie sobie update systemu, zainstalujecie jeszcze raz. Ale zobaczymy, jak to będzie. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie, czy można zainstalować jakoś inaczej, inną metodą audio na tym systemie. Owszem, można. Tą metodę tutaj Wam pokazywałem jeszcze parę miesięcy temu. Są to sterowniki Voodoo. Na Mac OS Tahoe jest dokładnie taka sama instalacja tych sterowników. Tak więc jeżeli inne metody zawodzą, to możecie spróbować również tą metodą to zrobić na tym systemie. Ale myślę, że sposób instalacji tego HDA, Apple HDA jest chyba najlepszy i chyba najlepiej będzie się sprawdzał. No cóż, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.